Witam Was bardzo serdecznie w pierwszej testorecenzji butów do biegania marki Puma i od razu dodam, że buty kupiłem za swoje pieniądze. Nie jest to film sponsorowany ani współpraca z marką Puma, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Natomiast zacząłem poszukiwania nowych, ciekawych butów do biegania, ponieważ skończył się sezon stricte takich mainstreamowych modeli treningowych. No i teraz kupuję różne takie modele, które są warte przedstawienia. A ten but jest mega warty zrecenzowania. Także zaczynamy. Puma Magnify Nitro 2. Druga generacja maksymalnie amortyzowanej treningówki od Pumy, która jest równoważna do modeli takich jak na przykład Asics Nimbus, New Balance Morph 4, Mizuno Sky 7. Mógłbym wymieniać i wymieniać. Chodzi o to, że jest to maksymalnie amortyzowany but treningowy dla stopy neutralnej, ale znacznie wyróżniający się i właściwie całkowicie inny od wszystkich butów, które wymieniłem konkurencji. Zanim przejdziemy do mięsa, no to jeszcze chwilę o marce Puma, o jej kolekcji butów biegowych. W tej kolekcji znajdują się prawdziwe perełki, ale dużo butów jest po prostu średnia lub słaba, dlatego też nigdy się specjalnie nimi nie interesowałem. Natomiast wiem, że jest tam kilka modeli, które warto zrecenzować i pokazać. Między innymi właśnie niedawno wydany, maksymalnie amortyzowany Magnify drugiej generacji, który jest po prostu świetny, ale to zanim uargumentuję, to przejdźmy sobie do jego specyfikacji. Także lećmy od suchych faktów. Słuchajcie, mamy 286 gramów wagi w rozmiarze samplowym, drop to jest 10 mm, wysokość podeszwy w strefie palców 29 mm, pod piętą 39, więc wychodzi nam dycha, amortyzacja maksymalna i cena katalogowa zaskakująco niska jak na ten segment butów maksymalnie amortyzowanych, bo zwykle w tych czasach, że tak powiem, wszystkie maksymalnie amortyzowane treningówki to jest raczej koszt powyżej 850, a nawet powyżej 900 zł. I zaczynamy klasycznie. Podeszwa wewnętrzna to jest pianka EVA nastrzyknięta azotem. I co nam to daje? Nastrzyknięcie azotem to proces chemiczny, który sprawia, że pianka staje się znacznie bardziej miękka, responsywna i w zależności od tego, jak ten proces przebiega, jest twardsza bądź bardziej miękka. No, to wszystko zależy, ponieważ Puma w swojej kolekcji butów ma dwie pianki o nazwie Nitro. Jedna to jest po prostu Nitro, które mamy na przykład tutaj w tym bucie, a druga to jest Nitro Elite i ta pianka znajduje się w butach takich treningowo-startowych i startowych i jest jeszcze bardziej miękka od tej. No i to może się wydawać dziwne, bo skoro to jest maksymalnie amortyzowana treningówka, to dlaczego tutaj nie ma najbardziej miękkiej pianki? W sumie dobrze, że nie ma najbardziej miękkiej pianki, ale do tego przejdę, jak będziemy sobie biegać. Pianki Nitro w tym bucie jest full, czyli cała podeszwa jest z niej wykonana i bardzo dobrze, ponieważ w pierwszej generacji nie było pełnej pianki Nitro na całej długości i szerokości podeszwy. I ta pianka faktycznie w pomiarach durometrem daje jakieś 34-33 jednostki, co oznacza, że jest bardzo miękka, ale w praktyce nie jest zamulasta, jest bardzo responsywna i dynamiczna. Podeszwa jest charakterystycznie uformowana i kołyska biegowa oraz kołyska piętowa, jak ja to nazywam, w podeszwie są wyraźnie zaznaczone, a więc but jest lekką kołyską. Mimo 10 mm dropu nie czujemy właśnie tego kołyskowatego kształtu, ale niewątpliwie poprawia to nam odczucia z samego biegu. Bieżnik w tym bucie jest pełny, gruby, jest go dużo, w szczególności na śródstopiu. Jest to guma Puma Grip, o której dużo Wam nie będę się rozwodzić. Według innych recenzentów to jest dobrze klejąca się guma, która szybko się nie ściera, więc to jest lepsza gatunkowo guma węglowa. Przechodząc dalej, cholewka tego buta to jest Giannina Premium. Mówiąc w skrócie, syntetyczny materiał przypominający sweterek, dosyć gruby, ale bardzo dobrze wentylowany. Zwykle Gianniny nie mają specjalnie dobrej wentylacji, natomiast tutaj jest to rozwiązane niemalże perfekcyjnie, bo ten but faktycznie dobrze wentyluje w strefie palców, w strefie bocznej. Język nie jest zbyt gruby, to wszystko ładnie się składa i sprawia, że po prostu stopa nie ma zbyt gorąco w środku. Język w tym bucie jest z jednej strony trochę zintegrowany z całą cholewką, z drugiej strony jest tylko wszyty od boku, ale jeżeli macie niskie podbicie i szczupłą stopę, to ten but może być dla Was za szeroki i po prostu źle układać się na całej stopie. U mnie układa się to wszystko bardzo fajnie, bo ja mam stopy jak Frodo Baggins, ale jeżeli macie stopę szczupłą, może być trochę gorzej. Sznurówki są tutaj klasyczne, elastyczne, bardzo dobrze się zawiązują. Zapiętek bardziej pionowy,
z umiarkowaną ilością gąbki wokół Achillesa, również bardzo dobry. Cały but ze stopą świetnie współpracuje, jeżeli macie stopę o standardowej lub nieco szerszą niż zwykle. To co, przechodzimy sobie do biegania w tym bucie i tu będę się nad tym butem rozpływał i będę mówić szczerze, że to jest właśnie rozwiązanie w butach z maksymalną amortyzacją, którego wiele osób nie wie, że potrzebuje. Bo z jednej strony pianki jest dużo, podeszwa jest gruba i podeszwa jest odpowiednio miękka, żebyśmy czuli, że jesteśmy izolowani od twardego podłoża, od twardego chodnika, betonu, asfaltu, po czym tam biegacie i czujecie pełny komfort jakby tego i to, że pianka pochłania wstrząsy. Czyli długi bieg, długie rozbieganie po twardym jest mega komfortowe w tym bucie, ale nie czuć super ultra miękkości. Takiej miękkości jak na przykład było czuć w Nimbusach, taką miękkość czuć w niektórych butach New Balance'a z tą pianką Fresh Foam X. To czuć w butach z pianką Fuel Cell, też od New Balance'a. W ogóle czuć to w buście, w piance Peba. Jest tego dużo na rynku. Takich butów z maksymalną amortyzacją, które wręcz wpadamy w nie, są takimi materacami, jest bardzo dużo. Ten but nie jest materacem. Ten but z jednej strony super amortyzuje, a z drugiej strony nie męczy podczas dłuższego biegu. I to jest ważne. I powiem szczerze, że w tym bucie nawet można zrobić jakieś mocniejsze akcenty podczas Waszego biegu i bardzo przyjemnie robi się przebieżki, czyli takie przyspieszenia 100-metrowe, nie na pełnej prędkości, ale na takiej prędkości technicznej, w której kręcimy mocniej nogami, to ten but nie zamula i to jest super. I to jest efekt właśnie nastrzyknięcia pianki EVA azotem, ale w odpowiedniej ilości proporcji. Gdyby tego azotu było za dużo, to ta pianka byłaby właśnie taka super kompresująca i super mięciutka, przez co przy długim rozbieganiu byłaby trochę zbyt męcząca. Natomiast tutaj jest idealna równowaga między ilością amortyzacji, która jest dla nas bezpieczna i przyjemna, a z drugiej strony nie zamula. I mi długie rozbieganie w tym bucie robiło się super, po prostu super. Nie powiedziałbym, że to jest idealny but, może regeneracyjny, jak ktoś lubi bardzo miękkie buty, ale to jest idealny but do wszystkiego na treningu biegowym. I jest to but przede wszystkim, który poleciłbym osobom właśnie cięższym, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Cięższym, czyli tak plus 85 kg. Jak ważycie nawet 100, to śmiało te buty się super spiszą. Osoby, które robią bardzo dużo kilometrów, po prostu regularnie biegają na przykład 50, 70, 100 km tygodniowo i potrzebują butów na dłuższe rozbieganie, a są już na tyle zaawansowane, że nie chcą zamulać z tego buta, bo biegają na przykład rozbieganie w tempie 4,20, 4,35, 4,50 nawet. Trochę wolniej co prawda, ale to dalej są szybkie tempa jak na rozbieganie. To też mogę śmiało tego buta polecić, ponieważ on nie zamula na szybszym rozbieganiu, nie zamula na szybszych odcinkach. Jest to naprawdę dla mnie mega pozytywne zaskoczenie, ponieważ to jest but z kategorii trening, maksymalna amortyzacja, raczej długie rozbiegania, raczej spokojne treningi, a tak naprawdę można zrobić w nim prawie wszystko. Oczywiście ta jego waga może ograniczać niektóre jednostki treningowe, ale jeżeli jesteście amatorami, cięższymi biegaczami, to będzie świetny. No cóż, to zapraszam Was jeszcze do mnie do sklepu Studio Sport na warszawskim Żoliborzu. Pomogę Wam chętnie dobrać pierwsze buty do biegania lub też będziecie mogli przymierzyć jakieś buty, które są u nas w sklepie. Kupić ubrania biegowe, bo już się zimno robi, także szczerze zapraszam do mnie, żeby się spotkać i pogadać i coś kupić. Powoli kończy nam się rok i już niedługo pierwsze zestawienia. Top 10 butów do biegania treningowych, top 5 super treningówek, mam zamiar zrobić taki film. I będzie też jeszcze jakaś inna topka, chyba może treningowo-startowych butów, zobaczymy, zastanowimy się, ogarniemy. Także dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się i cześć.